Nasz kolejny dzień niestety zaczyna się niewesoło. Całą noc padało, cały poranek leje. Co to robić dzisiaj? Mam nadzieję, że przejdzie, bo mamy naprawdę świetne plany na popołudniowe wodne safari. I w ogóle mieliśmy cały dzień fajne plany, żeby wam pokazać coś więcej tutaj. Bardzo wielu turystów tu przyjeżdża. Chciałem wam to pokazać i jak na razie zobaczymy, czy się uda. Gary nieumyte z wczoraj. Ręcznik mokry, bo zlało całe. No toż, tak się zaczyna nasz kolejny dzień. Botswanie. It's very danger or no? This one, Yes. black-headed snake. Black-headed. They can kill somebody? This one, Yes? yeah. O, It has venom. Może zabić, niebezpieczne. O, no. Ale już zobacz, już kończy mu się żywot, mi się daje, tak się zwija, bo on... no koniec no. And why is that? There was a fight with No, something? it was hidden in our store. A, w barze był, co? Człowieku gdzieś... No nie fajnie. To jest Afryka. Do tego już jest... Pani go załatwiła miotłą. No i zrobiła się piękna pogoda. To jest właśnie tutaj dobre. Leje, a zaraz jest super. Dla nas bardzo dobrze, bo dzisiaj mamy super plan na ten dzień, także szkoda by było, żeby pogoda to zepsuła. Bo jednak by popadało, to na pewno byśmy odpuścili sobie. Tak jak mówiłem wczoraj, tutaj po drugiej stronie rzeki już jest Namibia. To miejsce, gdzie tutaj jesteśmy, jesteśmy w Botswanie. Tutaj jest Namibia, kawałek dalej jest Zimbabwe i przy wodospadach od razu jest Zambia. 4 kraje się tutaj tak jakby krzyżują. Tak w ogóle, wiecie co jest najlepsze? Że przyszedł do nas pan, przyszedł taki nowy barman. Mówi tak, chłopaki, pokażcie ten filmik, który macie. Mówimy, kurde, no pewnie będzie chciał skasować, żeby nie robić jakiegoś takiego, wiecie, żeby nie było, że w ośrodku wąż jest. Znaczy oni go i tak od razu, wiesz, załatwili. My pokazujemy, on mówi tak, oho, kobra, 15 minut, jeśli w 15 minut ktoś by nie był w szpitalu, to koniec. A ja mówię, o. No ale tak jest, polo, jak było ostatnio razem w Afryce, no to też przy barze nagle zaczęła zwisać zielona mamba. Wiecie, to z Afryka, się nie ma co dziwić, no. Tutaj mamy też w ogrodzie, uwaga, krokodyla, hipopotamy, słuchaj, cały czas. To jest właśnie prawdziwa Afryka, która mi się podoba. Dzika Afryka. Mega, totalnie. Trzeba zmienić bluzę, bo rano było zimno, a teraz już zaczynam się pocić. W ogóle pamiętajcie, że na sklepie Extreme Hobby ponad 35 produktów jest wspólnych. Świetnie ta współpraca idzie. Ciuchy są naprawdę tak dobrej jakości, że każdy będzie zadowolony. Teraz też weszły też czapki zimowe, jakieś smyczki, no zresztą zaglądnijcie, to zobaczycie. Wystarczy w Google wpisać Extreme Hobby, podróże wojownika. Po prostu tu jest tak fajnie, że jak sobie pomyślisz, że my musimy stąd już jechać jutro. O, tutaj wycieczka na przykład możecie kupić na Victoria Falls, na których byłem wczoraj. Raz drożej niż ja płaciłem. Ja płaciłem po 500 pula, a tutaj kosztuje 1000. Klimat tego miejsca naprawdę bardzo mi się podoba. Chciałem właśnie też zaraz, tak jak wam mówiłem, ogarnąć tą wycieczkę na to safari wodne na popołudnie. No i w hotelu też jest o 200 pula drożej niż przed hotelem. Piotrek mówi, że przed chwilą widział małego alligatora. Akurat jak go zobaczył, przestraszył się i wskoczył do wody. Dobra, też jak małpy tu podchodzą, czają się do restauracji, kradną i uciekają. Gdzie na górze po tych belkach skaczą, ale sorry, prześwietliło. Tu na górze po tych belkach skaczą. Jest tu taki pan jeden, który jest z procą i z procy do nich wali. Żeby stąd uciekały, żeby nie kradły ze stolików. Co to mi się dzieje? Coś mi prześwietlało. Tak w ogóle, moi drodzy, dzisiaj jak oglądacie ten odcinek, Piotr Polo Przywarski, ten gościu, który jest tutaj obok, ma urodziny. Nie zgadniecie, które? 50. 50 na karku, ale całkiem nieźle sobie radzi chłop. No.
Ej, słuchajcie, z racji, że mam urodziny, przygotowałem dla was zniżkę 15% na Tak. moją książkę na stronie przywarski.pl, wpisując hasło urodziny 15. Robicie mi niespodziankę. Chciałem coś głupiego powiedzieć, ale się pohamowałem na szczęście, bo trzeba było filmik usunąć. No. Ale się zrobiło. Czekaj, ej, ale chodź do tego. Nie zostawiamy rzeczy? Tak idziemy? Takie rzeczy. Bluzy i tak dalej? Ja muszę ściągać, jest za gorąco. Tu i wrócimy A nie idziemy się przejść gdzieś? A nie idziemy się przejść? Myślę, że idziemy do sklepu zrobić zakupy. Tylko? Czy mieliśmy się przejść po wiosce? Dawaj, zostawimy rzeczy i się przejdziemy, kurde. Co będziemy robić w tym hotelu? Fajnie jest, no ale no, trzeba coś nagrywać. A chcę wam pokazać właśnie, jak wygląda ta miejscowość. Bardzo, bardzo dużo turystów tu przyjeżdża. No i pokażemy wam zaraz, jak wygląda miejscowość Kasane. Kasane i pamiętajcie, Chobe Safari Lodge. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Myślę, że jakość ceny do tego, co tam dostajemy, to nawet ciężko określić, jak wygórowana jest ta jakość do tej śmiesznej ceny, bo $10 zapłacić za noc, żeby się zatrzymać na kempingu, to jest nic. Na takim kempingu, I za- gdzie guźce biegają. No, pełno zwierząt, basen, przy rzece samej, zarąbiste zachody słońca, same plusy. A wiecie co najlepsze, jak jechaliśmy przez tą miejscowość, jest tak fajnie podzielone. Z jednej strony macie, wiecie, ekskluzywne takie sklepy, takie widać, że tak bardzo dla turystów porobione wszystko, a z drugiej strony Afryka, jak sobie wyobrażacie. Ale tyle, ile jest gośćców w tej miejscowości, to tyle nie widzieliśmy jeszcze nigdzie. Polo właśnie idzie zagadać o wycieczkę. Mówi, że był wczoraj tutaj, no ale dzisiaj akurat jest zamknięte, jest niedziela. Także idzie zobaczyć tutaj. Wiecie, jak mamy zaoszczędzić na przykład po 200 pula, to jest po 60 zł od osoby, no to warto zaoszczędzić. Biznes. Hello sir, how are you? W ogóle jak mi się chciało śmiać, wczoraj poczytałem komentarz. Znaczy taka jedna osoba parę razy napisała, ja podejrzewam kto to jest, tylko ma nowy nick. Że jaka siara, policja mnie zatrzymała, a ja się targuję o mandat, żeby mi zniżyli. Że zarabiam na YouTube, a się targuję. Hello? Czy to jest normalne? Jestem Polakiem. My się lubimy targować i płacić jak najmniej. No ja nie rozumiem. Niektórzy nie rozumieją, że są takie kraje na świecie, w których targować się trzeba. I to nawet dobrze wypada, żeby się targować. A zresztą jak mogę zaoszczędzić, 60 zł zaoszczędziłem, to co? Nieważne czy mam, czy nie mam. Jak się da zaoszczędzić, to się oszczędza, tak Piotrek? Tak, ja też wchodzę. No. Ludzie często tak mówią, a mam, stać mnie to mogę dać więcej. A dlaczego dać więcej? No dlaczego dać więcej, jak można dać mniej? I zaoszczędzić. Tutaj kosztuje 200 zł, na przykład tu kosztuje 100 zł. A to jest taka No. sama, powiedzmy, ta sama rzecz. I dlaczego nie lepiej zaoszczędzić? No przecież wiadomo, że trzeba oszczędzać. Żeby na przykład wydać później na coś innego. Dziwne podejście niektórzy mają. Patrzcie co wyczailiśmy. Całą rodzinę Fredek. Fredek? O, ojciec się już spiął. On ma małego w zębach No, i próbuje wskoczyć. ale patrz jak od razu ten stoi. Co się stało z tym małym chyba tego... Patrz jak wszystkie razem od razu. Jednego już matka przeniosła. Teraz po kolei chyba będzie przenosiła. Ale macie National Geographic na żywo. Kurde, szukają jak przejść, nie mogą znaleźć miejsca. No i tak, idziecie sobie przez wieś, nie? Turym. Elo, Pumba. Dzisiaj w ogóle niedziela, myślałem, że wam więcej pokażę. O kurde. A tu wszystko pozawijane. No lało całą noc. Jak się drapie, bo... Później poranek i chyba się pozawijali. No albo przez to, że niedziela, no nie wiem. No mniejsza z tym. Ale wszędzie tutaj zawsze stoiska były jakieś rozłożone z różnymi rzeczami, tak jak ta pani ma. I sprzedaje pamiątki. Ale ładne to mają. Takie coś do domu bym mógł mieć, spokojnie. Co tam pan bierze? Bardzo ładne to jest. To co z tym zrobić?
Sama mówiłem, no weź to teraz woź przez... No. Naprawdę, ale takie coś ciekawe. Hello, how are you? Good and you? Very good. Yeah, that one is a little 300. Yeah, but it's heavy. I have only backpack. Okay. That's my problem. Strong, you can carry it. Cannot, I have like 6 more countries. A szkoda, bo bym wziął. No i Piotrek przyszedł, zadzwonił. Nie Piotrek przyszedł, tylko gościu przyszedł. Piotrek zadzwonił po niego. I zaraz wycieczka będzie kupiona. Ja pierwszy gdzie się chłop ukrył przed nami. Nie mogliśmy go znaleźć. 10 minut spóźnieni. Ale poczekali. O, nikogo nie będzie chyba, tylko my. Śpieszyło nam się jak nie, żebyśmy się nie spóźnili, ale czekaliśmy tu 20 minut na tą łódkę. Bye bye. Cześć. Szybkie omówienie zasad bezpieczeństwa, żeby nie dotykać wody, nie wstawać, bo te zwierzęta będą chcieli podpływać jak najbliżej się da, żebyśmy mogli zrobić jak najlepsze filmy i zdjęcia, ale trzeba uważać, no bo to jednak to są dzikie, niebezpieczne zwierzęta. A to jest Piotr Polo-Przywarski, nie wiem czy poznajecie typa. Birthday Boy. Ty, patrzcie to, naprawdę jest nasz hotel, tutaj mówili, żeby nie wchodzić. I patrzcie, leży se wariat. A, krokodyl. Nieźle. Ty, oni naprawdę mówisz, że trzeba uważać. My się tego śmialiśmy. My się śmialiśmy z Polem z tego. A to naprawdę wariaty są. Patrzcie, jaki byk, jak się czai na te guźce. Będzie mało i do widzenia. No. Czai się, żeby tylko do wody podeszły. I wtedy już nara. Zabieram rękę stąd. A tu dwie świnki, dobrze, że się kapnęły, bo już by było the end. Jedna była zjedzona na pewno. No powiem wam tak, no teraz z większym respektem będziemy przechodzili koło rzeki przy naszym hotelu. A wczoraj dawaj idziemy zobaczyć. No, dzisiaj się to wszystko zmienia. Także jak tu przyjeżdżacie od razu w pierwszy dzień weźcie sobie wycieczkę, żeby nabrać więcej respektu do tego, co macie dookoła. Patrzcie jaki byk kolejny. Nie no, tutaj jest teraz strach do rzeki podchodzić. O, jaki wariant, ty. O, Forfiter płynie do nas. zauważył nas. Ty mordo, cofaj. Nie prowokuj go, cofaj. Kurwa, szwagier. Oj, patrzcie. Coś mu się nie spodobało. Czai się. Dobra. Kierowca nie ma tylko zacząć, pamiętaj. My siedzimy za blisko. Bawoły, zwierzęta, które są w wielkiej piątce Afryki. Bardzo niebezpieczne. Pan teraz powiedział właśnie, że one są do tego wielkiej piątce, bo one są bardziej niebezpieczne, na przykład od lwa, od hipopotama. Tak, no. Mówię. No, nie ma hipopotama do tej nocy, nie? Bardzo agresywny wielki No, Dzisiaj są bardzo, bardzo agresywnymi zwierzętami. Właśnie teraz z Polem o tym gadaliśmy, że popatrzcie, no w Tajlandii też macie bawoły, macie słonie i te zwierzęta wszystkie są jakoś takie, są jakieś takie spokojne. A tutaj słoń od razu do ataku, hipopotam niebezpieczne. W ogóle dzisiaj widzimy takie same zwierzęta, które mogą nam zagrażać. Kobra, zaczynając od poranka kobra. Kobra, w której macie 15 minut, bo jak nie to jesteście trupami. Takie tam przy kawie. Właśnie nam pan teraz powiedział, że hipopotamy mogą wytrzymać około 5-6 minut pod wodą. Muszą się wynurzać, brać
powietrza i w ciągu cały dzień praktycznie spędzają w wodzie, bo jest za gorąco. Ich skóra jest nieprzystosowana do takiego ciepła. Co 8 miesięcy w ciąży są. Ich jest tu bardzo dużo. Patrzcie, jaki baran mały. Właśnie pytałem się, bo przed chwilą był taki duży krokodyl. I się pytałem, czy one atakują też hipopotamie, to tylko te małe, bo dużych też się boją. Taki duży hipek to by go szybciutko załatwił. Powiem wam tak, jestem tak zaskoczony, ile tu jest tych krokodyli. Kolejny byk. Jest to tak dużo zwierząt, że naprawdę nie spodziewaliśmy się z Pałem, że tyle zobaczymy. Wszędzie po prostu są. Akurat te przed nami by nas nie zabiły, ale wcześniejsze to wszystkie by nas zabiły. Polo, co się stało? Polo, nie wiem, że spanikowałeś. Mordo. Mordo, nic się nie dzieje, przecież to ty... Ile on mógł mieć? Z 2,5 metra? A tu jest ten najbliżej, wejdzie. On tak patrzył na mnie. Tak, że załadowaliśmy w to. Polo, mordo, nie schizuj się. Co to takiego? Wczoraj wchodziliśmy jakby nigdy nic. Poszukiwania. To jest National Geographic. 3 hipcie, od razu krokodyl. Z tyłu bawoł, a tutaj martwe coś. Martwy bawu. Martwy bawoł, no. O, już wchodzi do wody wariat. Powiem wam tak, dostaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy, jakieś 100 razy. Przewypasta wycieczka. Ile z tego jest? 60 zł? A, i wjazd do parku kolejne 60. Moje kochanie, patrzcie, jak typ żyje po 110 000 subskrybentów. Takie nogi blade. Się siedzi wywalone jaja i się płynie po rzece, nie? A co mu tam? Pięknie jest, naprawdę. Afryka jest cudowna. I tutaj te domki to już jest Namibia. Tutaj Botswana. Eleganckie ostrzeżenie. Uwaga na krokodyle i hipopotamy. Przed chwilą widzieliśmy jednego. I nie, zresztą przy brzegu nie jednego. I tutaj macie elegancko kemping. Fajnie się musi spać. Tu właśnie myślałem, że nie mamy nic takiego w ogóle. Była jakaś restauracja była albo coś przy kempingu. A okazuje się, że jest. O, ale się coś ruszyło. Super to była wycieczka. Mega nam się podobało. To ile zwierząt zobaczyliśmy, wszystkich tych hipopotamów, wszystkiego, no totalny sztos. Bardzo warto było wydać się, nie czekajcie, 120 zł w sumie. Ale było warto. Bo właśnie pan nam to teraz opowiedział, że nie jadą z Ugandy aż do RPA. Patrzcie, co tu się dzieje. Wow, ile ich tu leci. Tam ptaki A ptaszki sobie już szamają. Normalnie National Geographic. Ty, no skąd ich się tyle wzięło? Chyba nie znikąd startują. To jakby się otworzyło. Aha, stamtąd, patrz, wszędzie na drzewie. No centralnie. Ale kurde czad. No to jest 100% National Geographic. No. W Botswanie i w Namibii. Zaraz startujemy z Polem, z live'em.
Ale muszę wam pokazać ten zachód słońca, bo to jest po prostu... Wiecie, ja nie wiem, ja jestem typem człowieka. Na pewno jest wielu tutaj też. Jeśli są tu tacy, to proszę zostawić mi komentarz, powiedzcie, że też jesteście fani zachodów słońca. Team zachód słońca. Ja nie wiem, ale ja codziennie po prostu dzień w dzień potrafię się jarać zachodem słońca. Czy to się dzieje codziennie? Dzień w dzień. 365 dni w roku jest zachód słońca, a ja zawsze się nim jaram. Czy to nie jest niesamowite? Z zachodem słońca można się podniecać codziennie. A 23, dopiero wracam się ogarniać, prysznic, do spania. Jutro rano wstajemy, ruszamy w trasę, mamy jakieś 600 albo 700 km do zrobienia. Lecimy w stronę stolicy. Oglądajcie dalej, kolejny dzień. Wstawaj gościu, to że masz urodziny to nie znaczy, że musisz spać tak długo. Ja wiem, że to urodzinowe do 7 rano. 100 lat, niech żyje. Ty, ale jak on wystaje tak z tego namiotu, to wygląda jak Ace Ventura, nie? Lepszy detektyw. Pamiętasz to? O 6:45. O 6, a która jest Guzia? Aha, teraz jest. Dobra, nieważne. Idziemy na śniadanie urodzinowe. 100 lat, mordo. Dzięki. Całego świata i samych sukcesów. 110 koła dzisiaj. A jak? My właśnie z Piotrkiem skończyliśmy trening. 200 pompek, 8 razy po minucie plank, do tego 200 przysiadów, rozciągania na koniec. Przygotowujemy się do obozu na Gmoje Camp, który mamy w styczniu. Lutem jest kolejny, ale te są już akurat zapomniane. Ale mamy miejsce jeszcze na kwiecień. Nie wiem, czy w tym odcinku już to mówiłem, czy nie. Mówiłem w poprzednim na pewno. Ale chcę ogłosić, bo szybko miejsca idą. Szczególnie, że to jest Songkran. Jest to tajski Nowy Rok, czyli najlepsza impreza w całym roku w Tajlandii. Przez 3 dni ludzie leją się wodą, bawią się, świętują. Naprawdę coś niesamowitego. Także jeśli ktoś z Was chciałby przyjechać do nas na obóz, chciałby potrenować w Tajlandii Muay Thai, chciałby się dobrze pobawić, pozwiedzać oczywiście, bo jest w tym wycieczka na Phi Phi też. I tam dobrze też jest. Plus dodatkowo inne miejsca. No będzie niesamowicie, no naprawdę. Styczeń 40 osób, luty 40 osób. Myślę, że kwiecień też się spokojnie zbiera, bo to dalej pełnia sezonu w Tajlandii. No, będzie na pewno dobrze. Tak w ogóle od stycznia, jak Wam mówiłem, zaczynam nowy projekt, który będzie naprawdę bardzo, bardzo przełomowy. Mam nadzieję, że będę mógł Wam już o tym powiedzieć w styczniu. No bo chyba tak będzie, że chyba będę już mógł o tym powiedzieć. Ale powiem Wam, że mój kanał wyjdzie na wyższy poziom jeszcze. Także naprawdę niesamowicie się cieszę. Jest zielone światło, także do przodu. Wszystko idzie do przodu. Ciężka praca naprawdę popłaca. Cisnę cały czas, mam swój cel, żeby go zrealizować. I to zrobię. Po prostu to zrobię. No, my się zbieramy dzisiaj cały dzień trasy, ale po drodze będą jakieś miejsca, także coś zobaczycie ciekawego. A jeśli chcecie się zaprosić na obóz, to albo zapraszam do mnie, odezwijcie się, albo na Instagramie Nagmuay Camp, albo po prostu na stronę wejść nagmuaycamp.com. Zapraszam, my idziemy się ogarniać i ruszamy w trasę. Patrzcie, jak się żyje po 110 000 subskrybentów, plus dodatkowo w dniu urodzin. Sponsor główny podróży wojownika. Idziemy właśnie na jakiś obiad po 9 zł. Nie ma co rozwalać, śniadanie już było na bogato. A, no to fajnie, no. Znaleźliśmy tutaj, mamy takie obiadki, że kurczaczek, ryż, sosik, 9 zeta. Opłaca się bardzo i można pojeść nawet. Później przed nami naprawdę cały dzień. Ale będziemy i tak szukać miejscówek po drodze, żeby coś fajnego zrobić. Mamy dzisiaj ogólnie mamy 11 godzin drogi, żeby dojechać do stolicy. Jak mam włosy. Z kamerze. 11 godzin, także jest dość dużo. Dzisiaj zrobimy, nie wiem, zobaczymy ile będziemy jechać, to będziemy jechać. To jest 1000 km mamy, co? No prawie 1000 km, no.
Ale jedzie się naprawdę super. W ogóle drogi tutaj są świetne. To nie ma co o tym gadać w ogóle. No. Zobaczymy jak to będzie. No. Chcemy zrobić jak najwięcej. Bo tak naprawdę co, w stolicy to chyba nic za wiele nie ma, nie? Bo dzisiaj Tyle, co był plan, zobaczyć. żeby dojechać jakieś 200 km od stolicy, jutro wstać, zrobić sobie trening, pojechać do stolicy, zwiedzić stolicę I jechać dalej. i za stolicą pojechać od razu, zaraz kawałek jest taki kemping i też pójść spać i kolejnego dnia już przekroczyć granicę i spać jeszcze jedną nockę na terenie RPA na jakimś kempingu i później już dojechać. I później finito już. Każdy w swoją stronę. Ale powiem wam, że jak słucham też, że tak Piotrek mówi, że wraca do Tajlandii, to ja zaczynam zazdrościć. 2 miesiące. No. Zaczynam zazdrościć, ale już niedługo. I tak naprawdę zostało jeszcze tylko ponad 3 tygodnie trasy i też jestem w domu. Zjem sobie za ciebie kanapeczkę w 7-Eleven. No, tak jak ci ostatnio usłyszałem zdjęcie. A miał mi w ogóle słuchajcie przywieźć rzeczy. Tościka, no zapomniałem ja mówię, totalnie. weź mi przywieźć tego do wąchania, takiego wariata, mówię, przywieźć z Tajlandii i przywieźć jakieś rzeczy, a przywiózł. Przywiozę, tak. Dopiero się kapnąłem na lotnisko, ty miałem coś zabrać. No nie, no, weekend był tak intensywny w Tajlandii, że totalnie mi to z głowy wypadło. Ale potrzebowałem tego i to jest najważniejsze. Dużo mi to dało. Zatrzymaliśmy się na obiadek po drodze, bo nic nie jedliśmy jeszcze dzisiaj. Fura sprawuje się bardzo dobrze. W jakiejś takiej lokalnej knajpce. Ryż, wołowinka szarpana, fasolka i Piotrek solenizant. Piotr Polu Przywarski, 33 lata. Ty musisz mówić, kiedy nagrywasz, bo wtedy brzuch przestawiasz. A, zapomniałem. Piotrek ma teraz formę, tylko czasem brzuch na tym. Zobaczcie, jaki ładny baobab. Widziałem już kiedyś większe w Tanzanii. W Tanzanii widziałem ogromny po prostu baobab. I tak samo na Sri Lance też widziałem baobab, co było dla mnie dziwne, ale był. I też był naprawdę mega ogromny. Raz większy od tego gdzieś. Większy ode mnie był? Nie, od Ciebie nie ma. Od Ciebie nie ma większych. Z 500 km ponad zrobione i jedziemy już do kempingu teraz. Musimy się zatrzymać, bo kolejny kemping dopiero będzie za 200 km, także stwierdziliśmy, że nie ma sensu, bo już jest dość późno. Ale lepiej coś jeszcze skorzystać. Zobaczymy, co tam będzie. Ma bardzo dobre opinie. W sumie na 5 ma 4,5 na 300 osób, także musi być naprawdę wypas. To zaraz Wam pokażę. Dojechaliśmy już do kempingu, który nazywa się Woodland. No jest to praktycznie jedyny taki tutaj. Tak jak Wam mówiłem, no kolejny jest dopiero za 200 km, to sobie wyobraźcie. Także musieliśmy tu zostać i w sumie spoko, ma bardzo dobre oceny. Kosztuje po 63 zł od osoby. Dość drogo. Jednak, no czy drogo, no. Drogo i nie drogo. No nie drogo, no 15 zł więcej niż płaciliśmy wczoraj. No to nie tak, to, czekajcie, ile my wczoraj płaciliśmy? 40, no dobra, no miesiąc temu, no 20 zł różnicy max. Także nie jest jakoś tak super drogo, a po drugie nie mieliśmy wyjścia. Tak się nie ma wyjścia, to trzeba wziąć. Nie można tu spać na dziko, jest zakaz, są kary, także musimy spać na kempingach, no i względy bezpieczeństwa. Co, zapłacę kartą. Za co względy bezpieczeństwa? To, że nie mogę powiedzieć. Też nie wiem, czy będziemy mieli co jeść dzisiaj. Nie, no coś tu mają na pewno. A nie dopowiedziałem do miasta, przecież miasto jest niedaleko. O, 15 km. No to co to jest? 15 minut jesteśmy. No zaczynamy już akurat przed jednym takich z większych miast. Ale już dojedziemy do stolicy, się nie mogę doczekać trochę zobaczyć stolicę, chociaż powiem Wam tak, że przeważnie w tych krajach te stolice to są dużo ładniejsze rzeczy niż stolice w takich krajach. No ale zobaczyć trzeba, a i tak mamy to na trasie i tak, także no, głupio by było nawet tam nie pojechać. Zobaczymy, no i kolejny dzień będziemy w RPA. Później się zaczyna moja tak jakby samotna podróż, bo szczerze mówiąc powiedziałem Wam, że to będzie samotna podróż, a tak naprawdę sam będę tylko przez 6 dni. Bo 6 grudnia dolatuje do mnie mój kolega i mój wspólnik, z którym mam razem firmę w Tajlandii. I po prostu jedzie ze mną na gorylę, jedzie ze mną do Ruandy i jedzie ze mną na Kilimandżaro, bo tak się umówiliśmy, że po prostu on też chce to zrobić. No i tak będzie. No i tak wygląda nasz kemping. Tutaj każdy są jakieś miejsca osobne.
Basenik jest. Tam pewnie łazienki są. Tutaj zaraz zobaczę, co w tych domkach jest. Pewnie toalety, ale zobaczę, każdy ma grilla. Tutaj jest nasza miejscówka. No i widzę, że nie ma tu nikogo. Jesteśmy tylko my. Zaraz się przyjdę zobaczyć, to powiem dokładnie. Spotkaliśmy właściciela tutaj na wjeździe, na bramie. Ma napisane, żeby zamykać bramę, bo konie są i tak dalej. O kurde, ochlapało mnie. No i mówię, że właśnie mu kopią studnie, że szukają wody, bo nie ma wody. A nie ma wody, a to w sumie podlewają wszystko. To trochę go skłamał. Wiecie, co mnie zaskakuje? Że na każdych tych kempingach, może nie na każdych, ale na większości tych kempingów są baseny normalnie. Ja w sumie może na mało kempingach byłem w życiu, ale tu na większości są. Tyle, że nikt nie korzysta. No chyba, że dzieci jakieś są, to wczoraj korzystała, a tak to z dorosłych też nie widziałem nikogo. Patrzcie to, albo muszę to pokazać. Wchodzicie do łazienki. O kurde. Ty, zaczesnało się. A tu cyk! Perskie dywany na wjeździe. Nieźle, nieźle. Jestem zaskoczony. Jedziemy właśnie do Francistown, zjeść sobie jakąś kolację. Jest to drugie największe miasto w całej Botswanie. Jest to miasto, w którym jako pierwsze zaczęli wydobywać złoto. Są tu dookoła miasta różne kopalnie, stare takie. Ciekawe, czy można było gdzieś odwiedzić. No. Jest to właśnie podobno jedyne miasto w całej Botswanie, w którym jest angielskojęzyczna nazwa. Drugie takie największe, także... No a mieszka 150 000, no to sobie wyobraźcie. I to drugie największe. Największym w stolicy mieszka 200 000 ludzi. To tyle, co w jakimś normalnym mieście w Polsce. Wypadł, od razu widać, że jesteśmy w dużym mieście. Centrum handlowe. Tak pachnie jedzeniem, to już szok. Się podwójnie głodny zrobiłem. No i tak, moi kochani, wyjeżdżamy już z kempingu. Bardzo, bardzo dobrze się spało. Cisza, spokój, no jedynie zwierzęta było słychać, no ale to już do tego jeszcze zaczynamy przyzwyczajać, że codziennie nas budzą. Przy tym kubeczku yerby, jak to jeden taki sławny pan, Piotr Polo-Przywarski, albo Boso Wszechświat. Kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Trzymajcie się, my lecimy właśnie do stolicy. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Później już spadamy do RPA i 1 grudnia lecimy w trasę. Rozstajemy się, lecimy każdy w swoją stronę. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Jeśli możecie, urodzinową subskrypcję dla Piotra Pola Przywarskiego. Dzięki. Pozdrawiamy. Nara.